z tej strony Ola z szydełkarni.pl, a dzisiaj, co to za ziomal? To jest etui na okulary. Ostatnio po internecie krąży taka fala, więc stwierdziłam, że no kurczę, też zrobię. U mnie jest koala i co? Co prawda ja nie mam okularów korekcyjnych, ale zobaczcie, na takie okulary przeciwsłoneczne też bardzo fajnie tutaj to się prezentuje, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Ok, a więc potrzebujemy szydełko. Ja będę dzisiaj używała szydełka 3,5 mm i do tego 3 kolory. No wiadomo, podstawowy, bo koala jest szary, taki siwy i do tego będę miała, ale nie muszą być całe, kawałek białej, kawałek czarnej. Zrobimy z tego nos oraz oczy. Do tego oczywiście ostre nożyczki, żeby ucięły tam, gdzie trzeba i nie poszarpały naszej włóczki. I teraz znaczniki. Znaczniki mogą być takie, takie plastikowe. I tutaj dzisiaj prawdopodobnie będę używała takiego znacznika, ale zazwyczaj to jednak lubię używać kordonek. To jest taka trochę grubsza nitka, jak ktoś nie wie, i wtedy przekładam raz do tyłu, raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu. Jednym ruchem później pięknie można wyjąć, a takie plastikowe to jednak trzeba odpiąć, przypiąć, odpiąć, przypiąć i one czasem po prostu sprawiają trudności. Jest to niewygodne. Też jak on odstaje w miejscu właśnie tego oznaczenia, to nie zawsze jest to po prostu takie wygodne. I jeszcze jedna rzecz. To igiełka. Igiełką oczywiście połączymy nasze wszystkie części tak, żeby nic się nie rozpadło. No i można mieć jeszcze swoje ulubione okulary, czyli te okulary. No akurat ja nie noszę korekcyjnych, więc będę się dzisiaj posługiwała przeciwsłonecznymi tutaj, tak żeby Wam pokazać, jak to wszystko się układa, ile to tam, jak to wygląda właśnie z okularami. Będę miała także miarkę, żeby pokazać Wam, ile u mnie wychodzi w danym miejscu centymetrów, tak żebyście mogli sobie porównać, czy Wasze okulary tutaj będą ok, czy nie. Jeżeli nie, powiem, w którym miejscu, gdzie można powiększyć, a jak nie chcecie się bawić w zmiany całego tutaj schematu, to wystarczy wziąć troszkę grubszą włóczkę i ciut większe szydełko. Nawet do tej samej włóczki wystarczy wziąć szydełko 4 mm i już ta robótka będzie większa. Nie jakoś super znacząco, ale myślę, że te parę, ten centymetr gdzieś tam może być nawet różnicy. Więc co? Zaczynamy. Ok, oczywiście biorę szary, no i co wcześniej zapomniałam powiedzieć, w opisie tego filmiku jak zawsze znajdziecie szczegóły dotyczące włóczki, którą używam, kolory, wszystko tam jest napisane, co to za włóczka, jakie kolory, więc tam odsyłam, tam zawsze wszystko jest napisane, a wiem, że często są o to pytania, więc tak, w opisie wszystko czeka. Na samym początku oczywiście zaczniemy od głównej części. Te wszystkie dodatki typu oczy, uszy czy nos zrobimy na samym końcu. Na początku podstawa, czyli główna część tego naszego etui, tak to nazwijmy. Na samym początku robimy sobie oczko łańcuszka. Hop, ale zobaczcie, nie robię go na brzegu, tylko robię go kawałek dalej. Dlaczego? Ponieważ podstawą naszego dna etui będzie taki podwójny łańcuszek. Zobaczycie, że dzięki niemu też ten początek będzie wyglądał dużo lepiej. Więc robię sobie oczko łańcuszka. Zobaczcie, tutaj zostawiam sporą długość, bo będziemy robić teraz 20 oczek właśnie tego podwójnego łańcuszka. I teraz tak, nitka robocza oczywiście na palcu. Ta nitka to jest ta, która się kończy. I teraz tak, ta nitka do tyłu, a nitka robocza od tyłu do przodu i przeciągamy, zobaczcie, przez obydwa oczka. I znowu hop, hop i przeciągamy. I to jest drugie. Hop, hop, trzecie. Pamiętamy, nitka nierobocza, nitka robocza. Czwarte. I tak, żeby było łącznie 20. Nie ściskamy tego za mocno, ponieważ jeżeli ściśniemy, to tutaj te oczka będą ciasne za chwilę do przerobienia i będzie niewygodnie, a nie o to nam chodzi. Tutaj patrzę, że troszkę luźniejsze zostawiam, ale spokojnie tego później i tak nie będzie widać. Zobaczcie, nawet jak sobie tutaj pociągnę, już jest ładnie, więc mam raz, 2, 3, 4, a ma być ich łącznie 20.
i 20. Jeszcze policzę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Wszystko się zgadza. Ta nitka już nam nie jest potrzebna. Z roboczej robimy jedno oczko łańcuszka i odwracamy, bo tutaj musimy sobie ładnie od prawej do lewej. Jak sobie patrzymy, to już mamy oczka wyglądające jak w kolejnym rzędzie, czyli już nie łańcuszkowe. I normalnie wbijając się przerabiamy na razie do końca i tutaj powinno być ich łącznie 20. I ostatnie oczko przerobione. I teraz tak, w tym ostatnim oczku robimy jeszcze 2 półsłupki, czyli hop, jeszcze raz się wbijam i jeszcze raz. I zobaczcie, już sobie odwracam z automatu do góry nogami. Hop. I tak jakbyśmy już przerobili sobie pierwsze oczko od tej strony, więc tutaj mamy do przerobienia jeszcze 19. Pytanie gdzie? No one tutaj są. Zobaczcie, jak ułożę, to nawet je tutaj widać, więc normalnie przerabiamy. Mamy tutaj jeszcze 19 do przerobienia i tam też się spotykamy. Ok, zostały mi tutaj ostatnie 2, czyli 19, 20, licząc zupełnie od tego pierwszego, który robiliśmy w tym miejscu, gdzie były 3. Hop. I w tym ostatnim dorabiamy jeszcze jeden półsłupek, tak żeby tutaj łącznie były 2. Ok, dorobiony. I teraz łącznie, jak sobie byśmy policzyli wszystkie oczka, powinno ich być 20 i 20, ale pamiętamy, że jeszcze po jednym jest z boku, czyli 42. Ja Wam tutaj pokażę to w centymetrach, jak to wygląda początkowo. Tak, żebyście później widzieli, jaka będzie różnica wzrostu w porównaniu do kolejnych rzędów. Dzięki temu łatwiej będzie później, o zobaczcie, równo 10 cm. Później zobaczycie, jaka będzie różnica już przy ostatnim rzędzie, gdy dodamy i będziecie mogli sobie wtedy porównać to i zwiększyć wtedy tą liczbę początkowych oczek, jeżeli się okaże, że na Wasze okulary to etui po prostu jest ciut za małe, więc bardzo łatwo będzie to zmienić. I teraz ja sobie tutaj założę znacznik, a wezmę taki i teraz tak, zaraz też pokażę, jak założyć plastikowy znacznik. Przekładam sobie i teraz z automatu wbijam się w to pierwsze oczko. Hop. Tak, żeby się wbić oczywiście pięknie pod 2 nitki. Raz. I mam zrobiony półsłupek. I teraz, gdybyśmy używali plastikowego, to po zrobieniu tego pierwszego półsłupka w nowym rzędzie zakładamy to na to oczko, które tutaj powstaje, zobaczcie, z prawej strony pod szydełkiem. To nie jest to oczko, tylko od razu to kolejne, tak? Ja sobie tutaj jednak zostawię znacznik w postaci kordonka i teraz w tym pierwszym oczku dorabiamy jeszcze jeden półsłupek. Hop. I teraz przerabiamy 18 półsłupków pojedynczo, bez żadnego dodawania i zaraz zmienimy po prostu tutaj to zaokrąglenie, tak? Czyli 18 półsłupków. Siedemnaście oraz 18. Teraz mamy 3 oczka takie na zakręcie i w każdym z tych oczek robimy po 2 półsłupki, czyli w każdym oczku robimy dodawanie. Pierwsze dodawanie, hop, drugie, czyli pierwszy półsłupek i drugi półsłupek i trzecie, pierwszy półsłupek i drugi półsłupek. I po tym znowu przerabiamy 18 oczek, więc spotykamy się tutaj na tych ostatnich oczkach. Hop, 18 oczko.
I teraz zostały nam 2 oczka, więc znowu tutaj, tak jak było to w tym miejscu, w każdym z tych oczek robimy dodawanie, czyli hop, w pierwszym oczku raz i 2 i w drugim oczku raz i 2. Jak sobie przypomnimy, że na początku rzędu też w pierwszym oczku było dodawanie, to wszystko nam się zgadza, że na zakręcie tu są 3 dodawania i tu na zakręcie też są 3 dodawania. Bierzemy, przerzucamy sobie znacznik. Jeżeli mamy plastikowy, to wyjmujemy, robimy pierwszy półsłupek w nowym rzędzie. O, musimy pamiętać, że jeżeli używamy taki znacznik, to znacznik zawsze zostaje po prawej stronie. Przerabiam. O, a jeżeli macie plastikowy, to zakładacie go właśnie na to oczko, które powstało po zrobieniu tego pierwszego półsłupka w nowym rzędzie. I teraz tak, w kolejnym rzędzie robimy tutaj 1 półsłupek, a obok dopiero robimy 2 półsłupki. Raz i 2. I teraz znowu mamy 18 oczek, więc ja tutaj przeskoczę sobie. OK. I znowu robimy po tym 18 oczku 1 półsłupek i obok dodawanie, hop. I tak 3 razy. To jest pierwszy raz, znowu 1 półsłupek i dodawanie. I znowu 1 półsłupek i dodawanie, czyli 3 dodawania zrobiliśmy tutaj na tym zakręcie. I znowu mamy 18 oczek do przerobienia pojedynczo półsłupkami, więc spotykamy się po przerobieniu 18. Hop, 18 i znowu 1 dodawanie i 1 i dodawanie, hop i hop. Przekładamy znacznik. I teraz nieco przesuniemy sobie dodawanie, bo teraz jak sobie popatrzymy, to każde dodawanie wyskakuje nad dodawaniem. Chcemy tego uniknąć, bo przez to wtedy będzie widać dokładnie te dodawania. Więc teraz robimy, uwaga, skupienie, 1 oczko, dodawanie i 1 oczko. Hop, znowu 18 oczek, tam się też spotykamy. Hop i 18. I tak jak wcześniej, czyli tak, oczko, czyli zwykły półsłupek, dodawanie i zwykły półsłupek. I znowu półsłupek, dodawanie, półsłupek i półsłupek, dodawanie i półsłupek. I znowu 18 półsłupków. 17, 18 i zobaczcie, mamy akurat 6 oczek, czyli półsłupek, dodawanie, półsłupek i jeszcze raz to samo, czyli półsłupek, dodawanie, półsłupek. OK. Przekładamy oczywiście znacznik. W kolejnym już będzie znowu nieco inaczej. Teraz zrobimy 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i dodawanie. Raz i 2. I teraz znowu 18 półsłupków. Zauważcie, że ścianki cały czas mają tyle samo półsłupków. Tu się nic nie zmienia. Cały czas mamy 18, więc o tyle jest dobrze tutaj. 17 i 18. I teraz 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i dodawanie. I znowu raz, 2, 3 i dodawanie. O nie, nie, nie. No, coś mi się tutaj źle.
dodawanie. I znowu raz, dwa, trzy i dodawanie. I znowu 18 półsłupków. 17 i 18. I znowu mamy raz, dwa, trzy i dodawanie. I raz, dwa, trzy i dodawanie. Ok. W kolejnym rzędzie będziemy robić 2 półsłupki, dodawanie, 2 półsłupki. I myślę, że już tutaj w miarę wiecie, o co chodzi. Zobaczcie, 2 półsłupki, dodawanie i 2 półsłupki. Tu robimy 18 półsłupków i później znowu 2 półsłupki, dodawanie 2, 2 półsłupki, dodawanie 2, 2 półsłupki, dodawanie 2, później znowu 18 i znowu 2 półsłupki, dodawanie 2 i 2 półsłupki, dodawanie 2. Więc myślę, że już możemy się spotkać tutaj z tej strony. Dodamy te ostatnie, zaczniemy kolejny rząd, znowu pokażę Wam jak, a raczej powiem. Znowu się spotkamy i znowu zostały, oprócz tego rzędu dodawania, zostały nam jeszcze 2 rzędy dodawania, więc tak jak mówiłam, jeszcze raz, na brzegach robimy po 18, na zaokrąglonych częściach robimy na przemian 2 półsłupki, dodawanie 2, czyli tu 3 razy i tu jeszcze 2 razy, ale tu już się spotykamy i te części po boku zostają niezmienne po 18 półsłupków. Ok, 18 zrobione. Zobaczcie, tutaj ta strona zrobiona, więc zrobimy 2 półsłupki, dodawanie, 2 półsłupki, to jest jedno i jeszcze raz 2 półsłupki, dodawanie i 2 półsłupki. Hop. Zarzucamy sobie oczywiście znacznik i teraz mamy, tutaj zobaczcie, mieliśmy 4 półsłupki przy dodawaniach, teraz będzie ich 5, więc robimy 5 półsłupków, raz, musimy uważać na znacznik, 2, 3, 4, 5 i dodawanie. I znowu 18 półsłupków i później 5, no ostrości, 5 dodawanie, 5 dodawanie, 5 dodawanie, 18 półsłupków i tutaj już się spotkamy i też zrobimy 5 dodawanie, 5 dodawanie i zaczniemy kolejny rząd. Więc pamiętamy 5 zwykłych półsłupków i dodawanie, a tu po bokach jak zawsze 18. 18 tu zrobione i tak jak wcześniej mówiłam, raz, 2, 3, 4, 5, w 6 dodawanie, hop i znowu 5, 3, 4, 5, dodawanie, hop i mamy koniec rzędu. Przerzucamy sobie znacznik i to już będzie ostatni rząd dodawania i tutaj zrobimy podobnie jak w poprzednim rzędzie, czyli nie teraz co było 5, tylko tak jak tu było 2, dodawanie 2, tak teraz zrobimy 3 dodawanie 3, czyli raz, 2, 3, dodawanie i znowu raz, 2, 3.
I teraz znowu 18. Jak zrobimy 18, robimy 3 dodawanie 3, 3 dodawanie 3, 3 dodawanie 3, 18 i tu już się spotykamy i tu też będzie 3 dodawanie 3 i 3 dodawanie 3. Ok, i ostatnie tutaj, bo tu już jest wiadomo zrobione. Znowu 3, raz, 2, 3, dodawanie. Znowu raz, 2, 3 i znowu raz, 2, 3, dodawanie i raz, 2, 3. Teraz uwaga, takie części robimy 2. Możemy zostawić pojedynczą, ale wtedy będzie nam się tutaj to wyginało, nie będzie tak jak trzeba płasko, a jak zrobimy 2 takie, to to dno będzie dużo bardziej takie wytrzymałe, będzie kształtniejsze, więc ja już mam tutaj oczywiście przygotowane 2 i teraz zobaczcie, tu mam znacznik akurat plastikowy, a tu mam taki, odwracam w taki sposób i przykładam, tak? I teraz w tym jeszcze tutaj na samym końcu zamiast półsłupka tworzę oczko ścisłe. Zobaczcie, to jest znacznik, tak jak tam był papierowy, tak, papierowy, co jest tym papierowy? Tam był znacznik w postaci kordonka, tu był plastikowy, ja go sobie wyjmuję. Zamiast tego półsłupka robię oczko ścisłe, hop, hop, wyciągam. Tak naprawdę tutaj mogę mieć dużo krótszą tą włóczkę, bo ona nie będzie już potrzebna. Ściągam sobie tak, żeby on zniknął, tak? Czyli tu jest oczko i tu, tak żeby tutaj nie było tego oczka, żeby nie psuło nam liczby oczek. Ok, więc tak jak mówiłam, na początku tak samo, żeby było widać, z której strony jest znacznik, tu jest koniec. Odwracam w taki sposób i przykładam. Ta nitka też jest za długa. Ścinam ją. Hop. Oczywiście tu też dopiero półsłupek po znaczniku zrobię w momencie pierwszego połączenia tu. I teraz musimy to pięknie tutaj połączyć, tak żeby nam się wszystko zgadzało, nie? Jak najrówniej. Żeby określić, zobaczcie, mam tutaj raz, 2, 3, dodawanie i raz, 2, 3. I żeby sobie jak najrówniej połączyć, zobaczcie, mam wszystkie te z jednej strony, zakładam sobie tutaj znacznik. Tak, widzę. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I od drugiej strony, od brzegu, też muszę znaleźć to miejsce. Czyli tak, tutaj jest to dodawanie. Tutaj jest raz, 2, 3. Więc ja wiem, że żeby mi się zgadzały oczka, muszę połączyć ze sobą. Hop. I widzicie? Po znaczniku mam raz, 2, 3. Dodawanie raz, 2, 3. Sprawdzam i patrząc sobie dokładnie na te oczka, jeszcze raz sprawdzam palcami, żeby tu mi się wszystko zgadzało. Jeżeli się przesunie o jedno oczko, nie będzie problemu. Hop, hop. I teraz ja wiem, że moje pierwsze oczko to jest to, które tutaj się dotyka. No i co? I zostawiłam i zgubiłam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mam 8, więc przebijam się przez tą pierwszą warstwę, przez tą drugą warstwę i robię normalny półsłupek. I tak łączę wszystkie oczka dookoła. Dzięki temu przestanie nam się tutaj to brzydko zwijać. Zobaczycie, że po połączeniu, zobaczcie, każda warstwa odwija się w inną stronę, więc jak ja je połączę, to będzie to super kształtne, bez żadnego dziwnego wygięcia i po tym tutaj rzędzie polecimy w górę, tak żeby
sobie zrobić ładny kształt. Zaraz zobaczycie, bo jeszcze kolejny rząd będzie wyglądał nieco inaczej. Na samym początku przerabiamy, ten znacznik już można zdjąć, on nam tutaj miał pokazać, żeby wyrównało nam się tutaj wszystko ładnie, więc przerabiamy, spotykamy się tutaj i dalej będziemy tworzyć. Ok, ostatnie oczko do połączenia, hop, tu z tyłu będzie się próbowało schować, ale jest, mamy to i tak jak mówiłam, zobaczcie, nic się już nie wygina, wszystko jest fajne. Większa tutaj jest amortyzacja, bezpieczeństwo na naszych okularów, a po drugie, jak będziemy za chwilę już po skończeniu tej głównej części przyszywać tutaj oczy, to te oczy nie będą wystawały nam z drugiej strony, bo wszystkie nitki schowają się pięknie w środku. Tu sobie jeszcze zrobię oczko, takie na razie tylko jedno i zmierzę. No nieważne, że tutaj coś weszło. Chcę pokazać, ile teraz mamy tutaj centymetrów. Pamiętacie, na samym początku było 10. Teraz hop i mamy 16 cm, czyli ta robótka urosła nam o 6 cm. Pamiętając, że teraz za chwilę jak dorobimy, ona nadal się jeszcze troszkę rozszerzy, nie jakoś bardzo, no dno nam się nie powiększy, ale te ścianki jeszcze nie urosną nam zupełnie równiutko do góry, jednak troszkę tutaj będzie więcej miejsca. Jak ja sobie tutaj położę te okulary, no to one się mieszczą, zobaczcie, idealnie. Jeżeli macie ciut większe okulary niż te, no to wiadomo, że będzie trzeba ten początkowy łańcuszek po prostu zrobić nieco dłuższy. Wychodzi na to, że jeżeli on miał 20 oczek i nasza robótka miała 10 cm, no to każde dwa kolejne oczka to będzie centymetr, więc tutaj dość łatwo to obliczyć. A później na pewno ona urośnie tak czy siak o 6 cm. Więc tu już jest, myślę, że dość łatwa matematyka. Dobra, to oczko oczywiście jest źle zrobione. Ja je zrobiłam tylko tak, żeby na razie sobie tutaj zrobić, żeby robótka nie rozpruła mi się. Ok, zaznaczam znacznik. I teraz kolejny rząd robimy nie na całych, a tylko na tylnych oczkach. Tak? Wszystkie oczka. Wszystkie półsłupki na tylnej nitce, to już będzie właśnie ustawiało za chwilę nam robótkę w taki sposób, że te oczka będą szły nam do góry. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby na zewnątrz były nie prawe, lecz lewe oczka, lewe strony półsłupków, czyli te, które widać tutaj z tej strony, to zamiast tylnej nitki przerabiacie przednią nitkę i dokładnie tak samo będzie się to później Wam układać. I ja tutaj robię w taki sposób, tak żeby ona została tutaj na dnie i zaraz się spotykam. Zobaczcie, to jest właśnie to, że jak przerobimy, to później te półsłupki siłą rzeczy będą się pięknie układały w górę, czyli nie będzie tak super zaokrąglone, tak nienaturalnie, tylko to właśnie sprawi, że ścianki tego, chciałam powiedzieć koszyka, chyba powiedziałam przez przypadek, tego etui będą właśnie się układać bardziej naturalnie do góry, czyli ładniej będzie to rosło, więc przerabiamy wszystkie pojedynczo na tylnych nitkach i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, po tym rzędzie, zobaczcie, wystarczy spojrzeć, lekko przejechać palcem i widać, że ten rząd tych półsłupków już się układa inaczej. Nawet z tej strony to widać. I teraz, w zależności od tego, jak chcecie mieć głęboki, znowu chciałam powiedzieć koszyk, no to etui nasze na okulary, to robicie taką liczbę rzędów, jaką uważacie. Ja tutaj teraz w górę zrobię 6 rzędów, i wtedy zobaczycie, jaka tu jest wysokość. Normalnie wszystko przerabiamy. Jest trochę tego, bo jednak dookoła mamy dość dużą już liczbę oczek, ale nie przejmujemy się tym. Dzięki temu tutaj nic nam nie wypadnie, a jak nie na okulary, to będzie mogło służyć na coś innego. Ja przerabiam teraz 6 rzędów po taką liczbę oczek, jaka tutaj mi powstała. W zależności od tego, jeżeli zaczynaliście z większym łańcuszkiem, to po prostu będzie ich więcej. Pamiętamy, że u mnie było po 18 na brzegu, no i tutaj też sporo tego powstało, bo tu było 7, 7, 7, to już jest ile? 21, z tej strony też 21, no to sobie dodajcie, zobaczcie, to jest prawie 100 oczek, to jest 80,
niecałe 80, tak? 21, 21 to jest 42 i tutaj mamy 18, no to łącznie jest 60, no i 18, czyli 78, no to prawie 80 oczek przerabiamy w 6 kolejnych rzędach i tam się też spotykamy. Zobaczycie, że teraz bez tego dodawania naprawdę zmieni się ten kształt i będzie ok. Okej, zobaczcie, wygląda jak mini koszyk, prawda? Jak włożymy teraz tutaj okulary, no to idealnie, no super to wygląda, no ale nie zostawiamy tego tak, że to nie będzie takie zwykłe. Przecież chcemy z tego zrobić koalę, prawda? Więc na końcu, po ostatnim oczku, zobaczcie, tutaj dorabiamy sobie półsłupek, a zaraz po nim robimy oczko na ostrości oczko ścisłe, czyli hop i hop. I teraz tą nitkę odcinamy. Wiem, pewnie pierwsza obawa, o nie, przecież będzie to widać. Spokojnie, nie będzie tego widać. Zobaczcie, tu wyciągamy. Bo mimo tego, że w tym momencie wydaje się, jakby miało być to takie, ma zostać widoczne, to zaraz w tym miejscu, dokładnie w tym oraz w tym pojawią nam się uszy, więc ta nierówność, która teraz no wygląda, wydać ją troszkę. Gdybyśmy chcieli, to byłaby schowana, ale ona się schowa tutaj idealnie pod uchem. Więc teraz bierzemy i robimy uszy, czyli zostajemy cały czas przy siwym kolorze. Ok, mamy uszy i teraz zaczynamy sobie tutaj od Magic Ringa, czyli nawijam, zobaczcie, na palec 2 razy, hop, przekładam, biorę sobie nitkę raz, biorę sobie nitkę drugi raz. Oczywiście cały filmik o Magic Ringu znajdziecie w opisie tego filmiku, tam jest specjalny link i jeżeli macie tutaj trudności, to sobie na spokojnie poćwiczyć. I teraz robimy na Magic Ringu 4 półsłupki. Raz, 2, 3 oraz 4. Teraz ściągamy nie za mocno, żeby nam się to nie zwinęło w całości. Oczko łańcuszka i to nie będzie taki standardowy Magic Ring, bo będziemy robić tylko połówkę. Zobaczcie, jest połowa, taka połówka koła i o to nam chodziło, więc teraz odwracamy i teraz w każdym oczku, a powinno być ich 4, robimy po 2 półsłupki, czyli dodawanie. Raz, 2, 3, hop, dać 3 oraz 4. Oczko łańcuszka po tym. Znowu odwracamy i teraz na przemian robimy półsłupek i obok dodawanie. Raz i 2 i znowu półsłupek, dodawanie i znowu półsłupek i dodawanie i jeszcze raz dokładnie to samo. Znowu półsłupek i znowu dodawanie. W kolejnym dalej dodajemy, bo nadal to ucho jest za małe, więc znowu oczko łańcuszka, odwracam i teraz robimy 2 półsłupki, czyli raz i 2 i dopiero dodawanie. Powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie i tak do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie, łącznie 4 dodawania i tam się też spotykamy. Ok, w kolejnym rzędzie znowu trzeba zrobić oczko, zanim odwrócimy i teraz robimy nie 2, a 3 półsłupki. Raz, 2, 3 i tak samo dodawanie i znowu powtarzamy to do końca rzędu, łącznie tych dodawań w rzędzie jest 4, czyli znowu 3 dodawanie, 3 dodawanie, 3 dodawanie i tu się też spotykamy. Na końcu oczywiście oczko łańcuszka, odwracamy i teraz robimy 4 półsłupki i dodawanie, czyli raz, 2, 3 oraz 4, a w 5. oczku dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku i znowu powtarzamy to do końca rzędu, czyli 4 dodawanie, 4 dodawanie, 4 dodawanie i się spotykamy tutaj.
A oczko łańcuszka odwracamy i robimy ostatni rząd dodawania, czyli teraz 5 półsłupków i dodawanie 2, 3, 4, 5, a w 6. oczku dodawanie i tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu i tam się też spotykamy, czyli tu. Po tym rzędzie dodawania mamy już spory kawał ucha. Teraz robimy tak jak wcześniej oczko łańcuszka. Różnica jest taka, że musimy przejechać tutaj, czyli bez konkretnych oczek, ale na wysokości każdego rzędu musi być 1 półsłupek. Łącznie odtąd dotąd powinno wyjść ich 13. Więc przerabiamy, zobaczcie, wbijam się tam, gdzie się da praktycznie. Jak najbliżej brzegu, ale nie za jedną nitkę, tak? O, to mogę sobie złapać w trakcie też, żeby mi tutaj nie odstawało. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest tutaj jakby w tej samej nitce co Magic Ring i znowu kolejne są 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Przerobione. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej to przyszyć po prostu. I teraz ostatni rząd to jest jeszcze raz obrobienie tej części tutaj okrągłej. Już teraz wszystkie oczka przerabiamy pojedynczo półsłupkami i spotykamy się już tutaj na końcu tego rzędu. Ok, ostatni półsłupek przerobiony. Tutaj możemy sobie zrobić oczko ścisłe. Hop, hop. Ściągam i zostawiam sobie nitkę do przyszycia. Oczywiście uszy robimy razy 2. Wyciągamy tą nitkę. Mam jedno ucho, drugie mam dokładnie takie samo. Zobaczcie, one będą ładnie tutaj się układać. Mamy jedno, drugie i już od razu robi się koala nam. No to teraz oczy. Do oczu potrzebujemy kawałek czarnej i białej włóczki. Ok, zaczynamy kolorem czarnym i robimy Magic Ringa z 8 półsłupków, czyli znowu nawinięte, przeciągam, hop, hop i robię 8 półsłupków na Magic Ringu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8. Ściągam. Tu niestety będzie utrudniona widoczność, ale wszystko będę Wam mówiła. Teraz możemy sobie założyć znacznik. Powinien być trochę bardziej kontrastujący, ale to jest tylko na jeden rząd, więc kawałek tego brązowego może tutaj być jak najbardziej. I teraz przerabiamy wszystkie te 8 oczek oczkami ścisłymi. Czyli wbijam się, narzut, wyciągam troszkę mocniej i dopiero wyciągam przez to, co jest na oczku. I w kolejne znowu wbijam się, narzut, wyciągam i wyciągam przez to, co mam na szydełku. I tak 8 razy. Nie ściskamy. Te oczka, które teraz robimy, przydadzą nam się trochę do kamuflażu. Dzięki temu to oko będzie wyglądało lepiej. Moglibyśmy od razu podłączyć białą włóczkę i zrobić drugą część oka, ale wtedy nie wyglądałoby to aż tak ładnie, jak tutaj zamierzałam Wam pokazać. Hop, nie liczę oczywiście, zaraz się pewnie zgubię. 2, 4, 6, 8, idealnie. I teraz biorę białą włóczkę. Pruję sobie ten to ostatnie oczko ścisłe, które tak ledwo tutaj widać. Ale zaraz je zrobię. Po prostu ta druga nitka, która już będzie wychodziła, będzie biała.
Czyli jeszcze raz wbijam się w to ostatnie oczko, narzucam białą nitkę, przeciągam przez to i przeciągam przez to, co mam na szydełku. To mogę troszkę ściągnąć i teraz uwaga. Mogę sobie tutaj przerzucić ten znacznik, choć on nie będzie już za chwilę spełniał swojej roli, ponieważ nie będziemy robić tutaj całego rzędu. I teraz z przodu, na żywo to bardziej widać niż tutaj pod kamerą. Z przodu mamy nitki od oczka ścisłego, ale jak popatrzymy sobie od góry, to tu nadal widać oczka od półsłupków, które były tworzone na Magic Ringu i właśnie one aktualnie będą nam potrzebne. Wbijamy się w tylną tą nitkę, którą tu widać i uwaga, w pierwszym oczku, które jest tutaj dostępne dla nas, robimy 2 półsłupki. Pierwszy półsłupek i w tej samym oczku drugi półsłupek. W kolejnym robimy 2 półsłupki nawijane, czyli robimy narzut, wbijam się w tylną nitkę kolejnego oczka, robię narzut, wyciągam, narzut i przez wszystkie 3. I jeszcze raz to samo. Narzut, wbijam, narzut, wyciągam, narzut przez 3. W kolejnym oczku dokładnie to samo, czyli znowu 2 półsłupki nawijane. Raz i 2. A w ostatnim już tutaj, które będziemy przerabiać, robimy zwykłe 2 półsłupki, czyli znowu wkładam szydełko, półsłupek pierwszy, półsłupek drugi i mam. I tutaj w ostatnim na zakończenie, no bo tutaj jakby jest duża różnica, robimy po prostu oczko ścisłe też na tej tylnej nitce. Hop, hop i mam. I zostawiam kawałek nitki, kawałek dłuższej. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. I czarną też już można oczywiście odciąć. Będziemy mogli przyszyć i jedną i drugą. Oczywiście oczy robimy w parze. I teraz uwaga. Znacznik nie jest już nam potrzebny. Wyciągamy go. Tą nitkę wyjmuję. Szydełko zamieniam na igłę. Mam. Biorę tą białą i nawlekam. I uwaga. Mamy tutaj jest to. Zobaczcie, dzięki temu, że zrobiliśmy te oczka ścisłe, to tutaj pięknie zakrywają nam się właśnie te momenty, kiedy włóczka nam się ciągnęła i po prostu nie ma tych takich ostrych cięć. Jest w miarę gładkie. I teraz mamy nitkę. Wbijam się w to oczko ostatnie, w którym było oczko ścisłe. Nic nam się nie spruje, ponieważ idziemy od zewnętrznej części. O, ono nam się pięknie wciąga, więc ładnie to nam się wszystko układa. No ale teraz chciałabym jeszcze zrobić taki, wiecie, błysk w oku. Więc przebijam się tą nitką. Hop. I robię kreseczkę niewielką. Hop. Mam to. Ale coś tutaj mam wrażenie, że za daleko troszkę zrobiłam. A, dobra, niech już tak zostanie. Zobaczcie, przeciągnęłam, już się kolejna zrobiła. A ja tak nie chcę. Więc jeszcze raz. Chciałabym, żeby ona jednak troszkę w innym miejscu powstała, bo chcę jeszcze drugą zrobić. A żeby drugą zrobić, to muszę mieć na nią miejsce. Więc jeszcze raz. Najpierw tą przebiję sobie tutaj, powiedzmy do środka. Jeszcze raz nawlekam, bo oczywiście wyskoczyła mi. O, może być coś takiego. I drugą robię tutaj bliżej, zobaczcie. Wbijam się. Tego tu tak, mam nadzieję, że to w miarę będzie widać, bo ja teraz na ekraniku po prostu nie widzę. Tutaj robimy taką malutką, czyli ona będzie przechodziła tylko nad jedną niteczką. Jest ładny błysk w oku. Zobaczcie. Jak sobie tutaj przyłożymy. Uszy na bok. I to oko tutaj już włożę. No, jest ładnie. Uroczo. Mamy uszy. Oczy oczywiście robimy w parze. Drugie po prostu układamy te nitki tutaj w taki sposób, żeby one były, powiedzmy, lustrzanym odbiciem. No i zostało nam najważniejsze, czyli jeszcze nos. Ten charakterystyczny nos koali. A to oznacza, że znowu bierzemy czarną włóczkę do ręki. Ok, spokojnie.
Zaraz pokażę. Z racji tego, że nos jest czarny i mało widać, pokażę Wam to samo, co zrobiłam tutaj, po prostu na kolorze szarym. Dzięki temu będzie łatwiej Wam zrozumieć, jak zbudować ten nos, ale to jest już bardzo łatwe, bo jest bardzo podobnie, jak robiliśmy podstawę naszego etui. A więc zaczynamy tak samo, czyli znowu robimy oczko łańcuszka i robimy podwójny łańcuszek. Tyle, że zamiast, tak jak wtedy było 20 oczek, teraz robimy tylko 6, czyli znowu nitka nierobocza do tyłu, a nitka robocza od tyłu do przodu. I mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Teraz robimy oczko łańcuszka już zwyczajnie i przerabiamy 6 półsłupków tutaj na tym podwójnym łańcuszku. Pamiętamy, żeby ten łańcuszek nie był za ciasny, bo jak będzie za ciasny, to będzie ciężko go przerabiać. Ja nawet sobie sama chyba zrobiłam momentami ciut za ciasno. 3, 4, 5 oraz 6. Hopka. I tak jak wcześniej, w ostatnim oczku dorabiamy jeszcze 2 półsłupki, czyli 7, 8. I tutaj do końca powinniśmy mieć jeszcze 5 oczek do przerobienia pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, czyli wszystko się zgadza. I w tym ostatnim dorabiamy jeszcze jedno oczko. Możemy sobie tą nitkę już przerzucić. Ok. Tak jak wcześniej, zakładamy sobie oczywiście znacznik. Jest. Teraz mam czarny. I w pierwszym oczku przerabiamy 2 półsłupki. Raz i 2. Teraz robimy 4 półsłupki. Raz, 2, 3 i 4. I teraz mamy 3 oczka. W każdym z tych oczek robimy po 2 półsłupki. Raz, 2. W drugim tak samo. Raz, 2. I w trzecim tak samo. Raz i 2. I teraz znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3 oraz 4. Zostały nam 2 oczka do końca rzędu i tutaj przerabiamy po 2 półsłupki. Hop i drugi raz. Raz i 2. I tak naprawdę został już ostatni rząd. Przerzucam sobie znacznik. I tak, w pierwszym oczku robię 1 półsłupek, czyli hop, 1, a w drugim robię dodawanie. Raz i 2. Teraz robię 4 półsłupki w kolejnych oczkach. Raz, 2, 3 oraz 4. I mam znowu zakręt i znowu na przemian półsłupek i dodawanie, czyli raz, obok, raz, 2, obok, raz, obok, raz, 2 i ostatni raz i raz i 2. Hopka. Znowu 4 półsłupki. Raz, 2, 3, 4 i ostatnie 4 oczka to znowu na przemian półsłupek z dodawaniem. Hop, dodawanie i półsłupek i dodawanie. Ok, i teraz na końcu robimy półsłupek i oczko ścisłe, czyli półsłupek, oczko ścisłe i mamy zrobioną całość. Ja tutaj przechodzę teraz na kolor czarny. Zobaczcie, tu mam to samo, nie zrobione po prostu do końca. Zdejmuję sobie ten znacznik, przerabiam sobie półsłupek, oczko ścisłe i odcinam sobie
dalej nitkę do przyszycia. Ile tej nitki? Tutaj bardzo łatwo sobie to obliczyć. 2 razy, to trzeba sobie na płasko, na spokojnie najlepiej zrobić, 2 razy obwinąć ten nos dookoła. Czyli troszkę mniejsze to oczko, zobaczcie, obwijam sobie po brzegach. Raz i drugi raz. Już to wygląda tak śmiesznie, ale taka prawda. I dopiero teraz kawałek dalej odcinam nitkę. Wyjmuję sobie ją w górę, tak żeby się stała pojedyncza. Ta, z której robiliśmy. I tyle. I mamy wszystkie części. I teraz bierzemy i wszystko możemy zszyć. Mamy główną część. Mogę sobie już wyjąć ten znacznik. Zobaczcie, jednym ruchem wyjęty. Wyjęty, zniknięty chciałam powiedzieć, ale dziwnie to brzmi. Hop, mamy tu nos na środku. Ładnie wygląda. Jedno ucho. Drugie ucho. I oczy. Sobie pozwoliłam poprawić. Zobaczcie, jedno i drugie. Jak? Jest koala? No kurczę, jak znalazł, prawda? I teraz po prostu to przyszywamy. Najprostsza czynność. Niektórzy jej po prostu nie lubią, ale zobaczcie, w tym momencie dzięki temu, że mamy tutaj podwójną warstwę, nitki nie będą nam przeszkadzały. Oczywiście na samym początku przyszywamy sobie nos, uszy na końcu, bo będą najbardziej przeszkadzały. Układamy sobie go jak najbardziej na środku i bierzemy i można powiedzieć, że też tutaj mamy 2 sposoby na przyszycie. Możemy przyszyć go, ja tutaj sobie odegnę, na taką okrętkę, czyli na ostrości, czyli tutaj raz pod półsłupek, raz pod oczko i na okrętkę, czyli za każdym przejściu oczka cofamy się i znowu tu lecimy pod półsłupkiem, że zawsze ta nitka będzie wychodziła tutaj na zewnątrz i będzie w taki sposób na okrętkę, a drugi sposób, to już nie będę tego pruła, po prostu pod oczko, tak, ale nitka nie wraca tędy, tylko wbija się pod kolejne oczko. Ja wiem, że na czarnym tego tak nie widać, ale chodzi o to, że w kolejnym oczku wbijamy się i dopiero teraz pod półsłupek i znowu pod oczko, przeciągamy i wracamy dopiero kolejnym oczkiem, tak? Więc to jest taki sposób, dzięki temu przyszyciu, temu drugiemu, ten nos bardziej będzie odstawał, on bardziej będzie wyglądał, jakby on po prostu tam leżał. A jak będziemy przyszywać na okrętkę, to te brzegi bardziej się wygładzą i będzie tak bardziej na płasko przyszyty. Ja wybieram tą drugą, tutaj ten drugi sposób i tak samo przyszyję oczy, czyli tak samo, że tutaj pokażę Wam, tak samo, czyli będę brała sobie i po to tu są też 2 kolory nitek, bo czarny przyszywamy czarnym kolorem, a biały białym. Dzięki temu będzie to też wyglądało dużo lepiej. Tu jeszcze raz Wam pokażę, o co tu chodziło. Ułożę sobie to oko, odegnę, bo będzie dużo łatwiej przyszywanie, a powiedzmy, że w miarę tutaj, zobaczcie, gdzie akurat jest koniec i zaczyna się zawsze okrągła część, to można tutaj w bardzo łatwy sposób sobie wymierzyć, gdzie będą te oczy. I tak samo wbijam się najpierw pod półsłupek, też nie przebijam się aż na zewnątrz, hop, i wbijam się w oczko, pod oczko, ściągam i przebijam się pod kolejne, wracam znowu pod półsłupek i znowu pod tamto pierwsze, znaczy te, z którego przed chwilą wyszłam, pod oczko obok i tak przyszywam, zobaczcie, i dzięki temu tutaj one będzie tak odstawało, będzie widać po prostu te oczka, a jeżeli będziemy robić na odkrętkę, to one nam znikną. W jaki sposób uszy przyszywamy? Uszy przyszywamy tutaj u góry na brzegu. Jeżeli chcemy głębiej, to głębiej, ale ja tutaj, tak jak wcześniej mówiłam, schowam też pod przyszyciem tą różnicę tutaj wysokości tego koszyka, tak? Igłą nawlekam nitkę od ucha, nie od tej części, no i znowu koszyka powiedziałam, etui, i przykładam sobie tak, żeby ta nierówność tutaj była gdzieś przy uchu.
Oczywiście staramy się, aby to działo się tutaj, nie w taki sposób, tak? Czyli musimy za każdym razem wchodzić w środek, teraz wycofuję się stąd i teraz dopiero biorę tutaj kolejne oczko, oczywiście bez tej nitki, która tutaj się próbowałam nam wcisnąć, tak? Czyli hop, pod to oczko i znowu tu w środek i tu znowu wychodzę w kolejnym i znowu nabieram tutaj kolejne oczko od ucha, tak? Więc w taki sposób, żeby to ucho jak najbardziej wystawało nam na boki. Ono po przyszyciu, zobaczcie, jest lekko zaokrąglone, więc ono tutaj się idealnie powinno dopasować i trzymać, jak już przyszyjemy w całości. Jeżeli nie, no to możemy sobie tutaj jeszcze wzmocnić nitkami takimi od góry, które będą trzymały nam to ucho, żeby ono nam nie odpadło, ale po przyszyciu nie powinno właśnie dzięki temu, że jest zaokrąglone, nierówne, nieproste zupełnie. Zresztą też przyszywamy je w miejscu zaokrąglenia, więc wszystko powinno się tutaj trzymać. Więc ja przyszywam, zszywam i za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. Ok, niby wszystko zszyte, ale jeszcze chcę Wam pokazać, co zrobić z tymi nitkami. Tak, tutaj odgięłam go, jakby wiatr wiał. I teraz tak, czarne nitki to może być nitka od oka, to może być nitka też tutaj od nosa. Zobaczcie, przebiłam je w tą samą przestrzeń i teraz robię supełek. Raz i dwa. Nawlekam jedną z nich. Wbijam się znowu w tą samą przestrzeń, z której wychodzą. To musi być na pewno ta sama przestrzeń. I przebijam się. Zobaczcie, ja nie wychodzę od zewnątrz. Jestem pomiędzy warstwami i wciągam to. Tak? To samo robię z drugą nitką. Hop. Najpierw się wbiłam, później nawlekam. Nie ma to znaczenia. Hop. A jeżeli nitka jest krótka, to tak będzie. I teraz dopiero sobie mogę to napiąć, odciąć i tak samo tutaj napinam, odcinam. Ten supełek sobie zostaje w środku, więc nam tutaj nie przeszkadza. Tutaj jeszcze mam dwie białe do schowania, od razu też to zrobię. Wszystko mi się chowa, odwijam sobie. Tak, uszy nie są idealnie, jedno jest trochę za nisko, nie ma to znaczenia. Nic nie jest idealne, prawda? Ja też nie zawsze wszystko przyszywam idealnie, jak widać, ale jest ok. Jeszcze nitka od ucha, tą jest ciężej schować. Możemy tak samo przeciągnąć je sobie po brzegu i schować w środku, ale łatwiej jest po prostu przewlec sobie ją parę razy pod półsłupkami, najlepiej od tej mniej widocznej strony, no bo tutaj to ucho można powiedzieć, że to jest prawa, tu mamy lewą, mimo tego, że rzędy były robione na przemian. I zobaczcie, wbijam się tutaj, przeciągam pod tymi półsłupkami. Parę razy sobie tu przeciągnę, tak żeby ona miała utrudnioną ucieczkę. Hop, hop, hop. Nic jej się nie powinno stać. Mogę jeszcze, zobaczcie, zawracam jeszcze raz i ona będzie tutaj lekko zaplątana. O, i teraz dopiero odcinam jak najbliżej i nic jej nie będzie. Tą też tak chowam. Jakąś taką tutaj jeszcze dodatkową nitkę. Mogę tędy tak samo ją przeciągnąć i nic jej absolutnie się nie stanie. No chyba, że ktoś będzie nam tutaj ciągnął za te uszy. Ale myślę, że będzie ok. O, tak samo odcinam i już. I wkładam. Oczywiście na przezroczystych okularach będzie to wyglądało lepiej, aczkolwiek tak uważam, że tutaj jest taki ziomalski teraz, ziomalski koala, prawda? Jak jest takie, ma tutaj okulary przeciwsłoneczne. Może być, może być. Zobaczcie, wbrew pozorom
wyszło to dość spore. Myślę, że okulary się zmieszczą w różnych rozmiarach. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zmienić sobie rozmiar, to zaczynacie od mniejszej lub większej liczby oczek na tym naszym podwójnym łańcuszku. Ej, no kurczę, fajnie się prezentuje. Też nawet chyba będę sobie trzymała w nim okulary przeciwsłoneczne. Mam nadzieję, że w tym tutorialu dzisiejszym wszystko zawarłam, co było ważne. Dajcie oczywiście znać, jeżeli by się okazało, że czegoś brakuje. To, co zostało przyspieszone, nie zostało nic ważnego pominiętego. Tak zrobię zawsze. Zawsze pomijam raczej te rzeczy, które są już powtórzone parę razy, tak żeby się nie dłużyło, a jeżeli, tak jak mówię, jest coś nie tak, macie jeszcze dodatkowe pytania, komentarze do Waszej dyspozycji, a dodatkowo możecie do mnie pisać na social mediach, czyli Instagram, Facebook, TikTok, wszędzie jestem, wszędzie odpisuję, może to czasem potrwać nieco dłużej, na przykład 2 dni, ale odpiszę. Na ten moment będę wdzięczna oczywiście za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i naciśnięcie dzwoneczka. Dodatkowo wszędzie na tych social mediach oznaczajcie mnie, jeżeli robicie z moich tutoriali, będzie mi bardzo miło. Co jakiś czas udostępniam też te Wasze rzeczy zrobione z tutoriali ode mnie, właśnie z mojego kanału, więc to jest zawsze fajne, zawsze bardzo miłe. Dodatkowo na dole jest magiczne serduszko, to takie dodatkowe wsparcie. Jeśli podoba Wam się tutaj to, co się dzieje, to możecie mnie wesprzeć, aby ten kanał jeszcze lepiej się rozwijał. To co? Róbcie swoje etui, koszyki. Kurczę, tyle razy dzisiaj powiedziałam koszyk. Dobra, etui, koala na okularki i do następnego. Pa!